Witajcie. Spotykamy się dzisiaj w Warszawie u pana Grzegorza Żurawskiego, który jest właścicielem firmy zajmującej się usługą zakwaterowania. Porozmawiamy dzisiaj o nielegalnych imprezach oraz problematycznych gościach, przez których nasze mieszkania bywają zdewastowane. Jak się przed tym ustrzec? Sprawdźmy to. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Cieszę się, że zgodził się pan dzisiaj porozmawiać, ale zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego spotkania, chciałbym pana zapytać, czym się pan zajmuje? Bo rozumiem, że jest pan właścicielem firmy, tak jak powiedziałem, zarządzającej mieszkaniami na doby, ale od ilu jest pan lat w tej branży? W tej branży jestem od 6 ponad lat i rzeczywiście tak, zajmuję się zakwaterowaniem. Tutaj proszę nie mylić z wynajmem, bo to jest usługa hotelarska, a nie taki tradycyjny wynajem, czyli kwaterujemy osoby w mieszkaniach, to są zazwyczaj mieszkania w budynkach mieszkalnych, w blokach i ten pobyt jest liczony w dobach. To jest stosunkowo nowa branża zakwaterowania, tak nowa, że cały czas ludzie w tej branży borykają się z problemami takimi prawnymi, z problemami nie wiem, z ubezpieczeniem takich obiektów, z ustrzeżeniem się przed pewnymi niebezpieczeństwami, których ludzie działający w branży zakwaterowania, ale w hotelach czy w pensjonatach, oni się z tym nie spotykają, więc potrzebujemy innych narzędzi, innych technologii i potrzebujemy pomysłów na takie zabezpieczenie problemów, których do tej pory nikt nie dostrzegał, bo ich po prostu nie było w branżach pokrewnych. A czym pan jeszcze się zajmuje? Bo wcześniej pozwolę sobie powiedzieć, że rozmawialiśmy poza kamerami na temat stowarzyszenia, bo wydaje mi się, że warto też o tym powiedzieć. Tak, ze względu na to, że właśnie ta branża jeszcze parę lat temu była zupełnie nieuregulowana, zdecydowaliśmy się z innymi operatorami założyć stowarzyszenie i działam w zarządzie stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego od kilku lat i to, co nam się udało przede wszystkim uzyskać, to świadomość inności naszej branży w porównaniu do takich tradycyjnych usług hotelarskich. To jest zupełnie co innego właśnie niż wynajem długoterminowy, który można robić jako osoba prywatna. W tej branży naszej usług zakwaterowania trzeba mieć działalność gospodarczą, trzeba je prowadzić jako firma. Nie można tego robić prywatnie. Niestety wiele osób tego nie wie, nie jest to im uświadamiane. Wchodzą w tę branżę, a potem mają bardzo duże problemy z karami od Urzędu Skarbowego. Czy zdarzają się często nielegalne imprezy w takich mieszkaniach, które są wynajmowane na doby? I czy to jest częsty proceder? No tak naprawdę można powiedzieć, że każda impreza w mieszkaniu jest nielegalna, bo chyba wszyscy operatorzy mają zakaz organizowania imprez z bardzo prostego powodu. Mieszkanie po wyjeździe gości w ciągu kilku godzin musi być przygotowane na przyjazd kolejnych gości. Każda impreza wiąże się nie tylko z tym, że przeszkadza się sąsiadom, że mieszkanie może być bardziej zabrudzone, ale że może być po prostu zdemolowane. A my musimy przygotować w parę godzin mieszkanie dla kolejnych gości i ono musi wyglądać tak samo dobrze jak przed przyjazdem poprzednich gości. Więc stąd jest zakaz organizowania imprez, to jest miejsce noclegowe, tutaj powinno się spać, tu powinno się kwaterować. Do organizowania imprez są kluby. Są jakieś miejsca konkretnie do tego przeznaczone, ale nie mieszkania. Niestety zdarzają się tacy goście, którzy myślą, że im wszystko wolno, że przechytrzą system i próbują takie imprezy organizować. I do niedawna tak naprawdę jedynym sposobem, takim czujnikiem, który mógł nas poinformować o tym, że jest jakieś zagrożenie dla mieszkania, byli zaprzyjaźnieni sąsiedzi. Tak, no całe szczęście teraz możemy działać jeszcze szybciej niż sąsiedzi i też sąsiadów ustrzec przed nerwami, bo nam zależy na tym też, żeby sąsiedzi naszych mieszkań nie cierpieli na tym, że obok nich są świadczone usługi zakwaterowania. Mamy pewne jako branża grupy chociażby na Facebooku, gdzie informujemy się nawzajem o tym, co się wydarzyło u którego operatora. Ostrzegamy się nawzajem przed niektórymi gośćmi.
I zdarza się tak, że i w mieszkaniach bardzo malutkich, takich przeznaczonych dla 2 osób, potrafią być organizowane imprezy na kilkadziesiąt osób, także część się nawet nie mieści i imprezuje na klatkach schodowych. Mieliśmy naprawdę duży wysyp takich imprez wtedy, kiedy były zamknięte kluby w czasie pandemii. To osoby chcące organizować imprezy wynajmowały takie mieszkania i wtedy musieliśmy bardzo uważać, żeby samemu jako operator nie podpaść służbom, czy sanepidowi, czy policji ze względu na kwaterowanie niezgodnie z obowiązującym Tak. prawem i zakazami. Ale to w takim razie porozmawiajmy o konsekwencjach, bo wydaje mi się, że jeśli są tego typu imprezy, to konsekwencje musicie ponosić wy, operatorzy. I jakie są tego konsekwencje tego typu incydentów? No to wyobraźmy sobie przykład. No, wchodzi kierowca z firmy sprzątającej albo osoba sprzątająca do mieszkania, powiedzmy o godzinie 10-11 i widzi, że mieszkanie jest całe brudne, zdemolowane. Ma normalnie w grafiku na przykład 1,5–2 godziny na posprzątanie tego mieszkania. Widzi, że tego nie da rady zrobić, bo jeżeli ono jest po normalnym pobycie, to jest to sporo czasu i może to zrobić. W takim przypadku musi powiadomić swojego koordynatora, że nie jest w stanie tego zrobić, żeby powiadomić operatora, że tutaj się odbyła impreza, że mieszkanie jest zniszczone, zdemolowane. Zazwyczaj decyzja operatora jest taka, żeby nic nie ruszać. Operator sam przyjeżdża na miejsce, czy jego pracownik, czy sam właściciel, sprawdza takie mieszkanie. Bardzo często wzywa policję na miejsce, żeby udokumentować dla firmy ubezpieczeniowej przestępstwo tak naprawdę zniszczenia mienia. I musi zamknąć ten obiekt i gości, którzy mieli przyjechać tego dnia, gdzieś przenieść. To nie jest tylko sam koszt zniszczenia, który może to być 5, może być 10 tysięcy złotych. No ale jak jest zniszczenie, to trzeba wezwać firmę jakąś remontową, która to naprawi. Trzeba najpierw znaleźć firmę, potem trzeba ją wezwać, ona musi to zrobić. Więc to jest masa pracy dodatkowej, która jest nam zupełnie do niczego niepotrzebna. Po prostu. My się tym na co dzień nie chcemy zajmować. Czy może pan powiedzieć, przytoczyć jakiś przykład incydentu związanego z nielegalną imprezą w mieszkaniu? Jakie były koszty? Co było zniszczone i jak to wyglądało? No nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby wymieniać, bo co się udało zniszczyć, ale takie rzeczy, które nas najbardziej bolą, no to zalany parkiet, zalane panele, bo to są rzeczy, które dużo kosztują. Zdarzało się też, że ktoś biegał po mieszkaniu z jakimś kolorowym alkoholem i było wszystko nim zabrudzone, także trzeba było wymieniać fugi w łazience, bo już się odbarwiły. Też nie wiemy, co skłoniło jakiegoś gościa do zostawiania śladów stóp na suficie, który jest 5 metrów nad ziemią i w jaki sposób on to zrobił. Nawet policja też się zastanawiała, jak on to zrobił. Czy wyrywaniu żerandoli w mieszkaniach. Także zdarzają się bardzo dziwne rzeczy. Już nie wspominam o wyrzucaniu ciężkich szafek nocnych z 4. piętra na ulicę. Tacy goście się zdarzali, niestety, i też bardzo żałuję, że nie było wcześniej Rentaj, bo może udałoby się ustrzec przed tego typu sytuacjami, bo one oprócz tego, że są bardzo kosztowne, to są potem bardzo pracochłonne. No właśnie, bo wspomniał pan o prewencji. Zapytam, czy szukał pan różnego rodzaju rozwiązań, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom? Tak, i to nie tylko ja, każdy szuka. Każda firma działająca w branży zakwaterowania szuka i jedni ograniczają się do modlitw o to, żeby nic się nie stało, inni Rzucają kości. Inni, co my akurat bardzo promujemy jako stowarzyszenie, pobierają kaucję od gości, co jest rzeczą zupełnie normalną w hotelach, w firmach wynajmujących samochody. Tam nikt nie dyskutuje z kaucją i też ja w swojej firmie od zawsze przyjmuję kaucję od gości, a są tacy operatorzy, którzy boją się, że będą mieli mniej klientów, dlatego że będą chcieli od nich kaucję. My mówimy, że my nie chcemy tych klientów, którzy nie chcą nam wpłacić kaucji, bo to znaczy, że oni mogą mieć z tyłu głowy jakąś niecną myśl o tym, że mogą tam coś zepsuć, ukraść, nie stosować się do zasad. No ale to też nie na wszystkich działa. To też sama kaucja nie na wszystkich działa, więc... Są kolejne środki prewencyjne? Tak. No, każdy próbuje robić co może.
więc też jest instalowanie kamer na klatkach schodowych, tam gdzie można, żeby chociażby widzieć w razie czego ile osób wchodzi, wychodzi z mieszkania. Korzysta pan z tego systemu Rent.ai? Ile czasu? Jak długo pan z niego korzysta? Korzystam z niego ponad pół roku w tej chwili i też I czy to zmieniło pańską sytuację jako tak, przedsiębiorcy? tak. Na pewno jest dużo bezpieczniej i to nie tylko mnie jako przedsiębiorcy, ale też pracowników firmy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkań, za kontakt z gośćmi, bo mają dużo łatwiejsze zadanie. To już nie jest tak, że dzwoni do nich o północy wściekły sąsiad, który mówi, że demolują nam mieszkanie, że wyrzucają rzeczy przez okno z 4. piętra i że właśnie radiowozy podjeżdżają pod budynek, bo ktoś naćpany biega po ulicy i niszczy samochody, tak? A jest z imprezy od pana mieszkania. Więc już teraz tego typu telefony udaje nam się wcześniej prewencyjnie przy takimi telefonami ustrzec właśnie dzięki czujnikowi hałasu. Bo jeżeli mamy informację z czujnika hałasu już o godzinie 16-17, że normy są dużo przekroczone, to już wiemy, że to są problematyczni goście i już wtedy możemy z nimi rozmawiać, już wtedy możemy do nich dzwonić, uprzedzać ich, co się stanie, jeżeli tam będzie zorganizowana impreza, która jest nielegalna, ponieważ jest zakaz organizowania imprez w obiekcie. I sugerujemy grzecznie, żeby lepiej przenieśli się w miejsce, gdzie można się bawić i można bawić się przy głośnej muzyce w sposób legalny i uczciwy, a nie niszczyć czyjeś mieszkanie. I to rzeczywiście bardzo działa. I czy akty wandalizmu jeszcze się zdarzają? Dużo rzadziej. Oczywiście zawsze nie można powiedzieć, że się wszystko wyeliminuje. To są rzeczy dosyć losowe, ale na pewno po pierwsze my jesteśmy dużo bezpieczniejsi, dużo lepiej sypiamy, dużo spokojniej i też mamy taką świadomość, że jeżeli z tyłu głowy mamy taką pewną świadomość, że goście, którzy są w danym mieszkaniu, to są podejrzani. To już macie na nich oko. Tak, to już wiemy, że w razie czego jest Rent.ai i on nas poinformuje o tym, czy mieliśmy rację, czy nie. I nie ma tego stresu, że o północy zadzwoni sąsiad, tylko będziemy te informacje mieli wcześniej, będziemy ją mieli z czujnika, na naszym telefonie wyskoczy alarm. To jest ta kwestia spokoju naszego, jako operatorów, naszych pracowników. To ona też jest nieoceniona. Jasne, to z tego wynika, że system znacznie ułatwił pańską działalność i tak jak pan powiedział, jest pan spokojniejszy. A jak goście reagują na obecność czujnika Rent.ai w mieszkaniu? Bo rozumiem, że są informowani wcześniej o tym. Tak, goście są informowani, jest naklejka na drzwiach wejściowych do mieszkania, że mieszkanie jest monitorowane pod kątem hałasu. Czujnik jest w bardzo widocznym miejscu, też z naklejką. Jeszcze się nie spotkałem z żadną negatywną reakcją na czujnik, czyli goście przyjmują to jako rzecz naturalną, tak jak czujnik dymu, który też jest montowany w mieszkaniach, czy jak czujnik tlenku węgla. To jest po prostu rzecz, która myślę, że rozumieją, że ona powinna być. I też ja myślę, że jest ta świadomość, że tego typu urządzenia też są dla gości, ponieważ my chcemy dbać o mieszkanie, po to, żeby goście mieli zapewnioną lepszą usługę, lepszy standard mieszkania, lepszy komfort. Tak, więc jeżeli my w ten sposób eliminujemy takich patologicznych gości, to ci goście właściwi, tacy jakich chcemy mieć u siebie, oni mogą mieć pewność, że mieszkanie jest dobrze przygotowane, że mogą się spodziewać dobrej jakości usługi, a nie jest to mieszkanie, które było na chybcika sprzątane po imprezie, jeszcze jest zdemolowane, są wyrwane drzwi, skradziony telewizor i tak dalej. Nie chcemy takich sytuacji, więc ten czujnik jak najbardziej daje nam dużo większe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zapewnienie takiej ciągłości na dobrym poziomie usług. I czy przez te pół roku, odkąd pan korzysta z systemu Rent.ai, miał pan sytuację, w której otrzymał powiadomienie wysyłane przez czujnik właśnie Rent.ai i czy udało się zapobiec jakiejś sytuacji, gdzie ten poziom głośności był zbyt wysoki?
Tak, zdarzało się to wielokrotnie. Mamy takie mieszkania, które są przygotowane nawet do 10 osób i tam zdarzają się takie sytuacje, że przyjeżdżają osoby, wynajmują to mieszkanie, bo przyjeżdżają na przykład na wieczór kawalerski panieński. My nie mamy nic przeciwko temu, że oni tam śpią, ale to nie jest mieszkanie, w którym ta impreza ma być organizowana. I czujnik Rentaj pozwala nam takie sytuacje wyłapywać, gdzie my możemy zadzwonić do gości i powiedzieć, że cieszymy się, że się dobrze bawią, ale bardzo byśmy prosili przed 22 o przeniesienie zabawy w inne miejsce. Pamiętajmy, że dla nas najważniejsi są goście, to są nasi klienci. Jeżeli my do nich zadzwonimy wcześniej i poprosimy ich o to, żeby byli ciszej, bo to, co w tej chwili robią, powoduje za duży hałas, to też jest lepszym rozwiązaniem niż dzwonienie do nich z awanturą po rozpoczęciu ciszy nocnej, albo, jak się wielokrotnie zdarzało wcześniej, kiedy do nich przychodził wściekły sąsiad. Tak. I mówił, że tu jest za głośno, że jest hałas, że zaraz wezwie policję. To na pewno dużo bardziej psuło dobry nastrój gościom niż nasz telefon z uprzejmą prośbą o to, żeby być troszkę ciszej i przed 22 wyjść do miasta. Tu tak może w roli ciekawostki można też się dowiedzieć na przykład, że zepsuła się lodówka. Dzięki czujnikowi hałasu, bo też czujnik hałasu wyłapuje nie tylko hałas związane z imprezą, ale każde przekroczenie czy odstępstwo od normy, jeżeli czujnik jest zamontowany koło lodówki i cały czas widać sinusoidę pokazującą, że lodówka działa, to kiedy widzi się nagle na czujniku, że brak tego dźwięku, to lepiej wysłać konserwatora, żeby sprawdził, czy się nie popsuła lodówka. Świetnie. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Rent Eye jest takim strażnikiem pańskiego spokoju, ale również spokoju wszystkich sąsiadów, którzy... Tak, zdecydowanie. No, my żyjemy wśród sąsiadów. My prowadzimy biznes, w którym musimy dbać nie tylko o naszych gości, ale też o to otoczenie, czyli o sąsiadów, bo prowadzimy ten biznes w budynkach mieszkalnych. Reakcje sąsiadów są bardzo pozytywne. Kiedy my ich informujemy, że zainstalowaliśmy czujnik hałasu i on będzie nas informował o hałasach, to też to się wiąże zawsze z takim miłym przyjęciem ze strony sąsiadów, że my robimy coś dla ich komfortu i te relacje udaje nam się wtedy budować dużo lepsze, a jak najbardziej chcemy mieć dobre relacje z sąsiadami naszych mieszkań. Wydaje mi się, że oprócz tych dobrych relacji, to wzrasta wtedy zaufanie do firmy, która wynajmuje takie mieszkanie. No, nie tylko do danej firmy, ale w ogóle do całej branży. My się spotykaliśmy wielokrotnie jako branża z zarzutami takimi, że jesteśmy branżą, która przeszkadza stałym mieszkańcom. I w ten sposób też my mamy argumenty jako branża do dyskusji z oponentami, którzy chcieliby w jakiś sposób ograniczać działalność takim podmiotom gospodarczym jak nasz. I muszę przyznać, że w tych rozmowach, które prowadzimy, widać zmianę nastawienia do naszej branży właśnie dzięki chociażby instalowaniu tego typu urządzeń. A co ważne, to Rentaj nie jest nowatorskim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o skalę światową, bo takie urządzenia, tego typu systemy były wcześniej. Ale ten system jest o tyle lepszy z naszego punktu widzenia, że jest dużo bardziej dostępny, dużo tańszy w utrzymaniu, dużo tańszy w implementacji, czyli dużo łatwiej jest dużemu operatorowi wyposażyć wszystkie mieszkania w ten czujnik i w system, niż było to wcześniej, ponieważ jest dużo tańszy próg wejścia w ten system. Po prostu urządzenia są dużo tańsze i też przez to, że to jest polska firma, jest z nią dużo łatwiejszy kontakt i możemy zgłaszać wszelkiego rodzaju sugestie producentowi, który produkuje to urządzenie dla nas. Więc też jest otwarty na te sugestie i na poprawianie z naszego punktu widzenia tego produktu. To jest zawsze bardzo ważne, bo jeżeli byłby to producent zagraniczny, no to ten kontakt byłby dużo bardziej utrudniony i te sugestie byłyby mniej by docierały, mniej by się przekładały na usprawnianie tego systemu. I na zakończenie, gdyby miał Pan polecić innym osobom z branży system Rent Eye, to co by mógłby Pan powiedzieć?
Ja polecam ten system cały czas. Inaczej, ja polecam każdy system, który przeciwdziała organizowaniu imprez, który daje informacje operatorom, dlatego że to pomaga prowadzić biznes, a z punktu widzenia naszego stowarzyszenia też daje nam argument za tym, o czym wspominałem, że nasza branża też dba o tą lokalną społeczność, w której działamy, ale Renta jest o tyle lepszy, że właśnie ma dużo tańszy próg wejścia w rozpoczęcie stosowania tego urządzenia systemowo we wszystkich mieszkaniach albo we wszystkich, w których mogą zdarzyć się tego typu problemy. To nie jest kwestia już kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby taki system zainstalować, ale często jest to kwestia kilkuset złotych, jeżeli jest potrzebnych kilka czujników i już można zacząć działać, już można zacząć go u siebie testować, a potem ewentualnie ten system rozszerzać i to jest niewątpliwie przewaga Rentaj nad dotychczasową konkurencją. Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Grzegorzu. Z problemami związanymi z wandalizmem w mieszkaniach na doby zmaga się ogromna część przedsiębiorców. Dzisiejsza historia pana Grzegorza przekonała mnie do tego, że system Rent.AI jest świetnym sposobem na to, byście mogli kontrolować to, co dzieje się w waszych mieszkaniach. Chcielibyście sprawdzić, jak to zadziała u was? To proste. Oferta jest dostępna na naszej stronie. A tymczasem do zobaczenia.